Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Dzisiaj w kolejnym odcinku o Smart Home przyjrzymy się gadżetom od Netatmo. Firmę Netatmo znacie głównie z termostatów pewnie, natomiast dzisiaj pokażemy inteligentny smart dzwonek, a także syrenę alarmową wraz z kamerą. Do dzieła! Zaczniemy sobie od montażu dzwonka. Dzwonek w mieszkaniu, które już jest wybudowane, które ma zwykły klasyczny dzwonek, więc pokażemy Wam, jak zmienić obecny dzwonek na dzwonek Netatmo i też damy parę wskazówek co do montażu, jeśli na przykład projektujecie swoje mieszkanie albo dom i jeszcze nie wyprowadziliście przewodów do dzwonka. Jeśli chodzi o sam dzwonek, to oczywiście poza funkcją dzwonienia mamy też kamerę, czyli mamy rozpoznawanie twarzy, wszystkie alerty, to co dzieje się przed naszym mieszkaniem czy domem, no i dodatkowo pełne wsparcie dla HomeKit. Dlatego przejdźmy teraz do montażu, no i zaraz konfiguracja i testy. Krok pierwszy to zlokalizowanie Waszego obecnego dzwonka. W moim przypadku znajduje się on w skrzynce elektrycznej nad drzwiami i pamiętajcie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wyłączamy wszystkie gniazdka i prąd, więc w tej chwili czujemy się bezpiecznie, no i możemy przystąpić do demontażu, dlatego że musimy do tego dzwonka podłączyć takie urządzenie od Netatmo. Zlokalizowaliśmy nasz dzwonek i tutaj mamy dwa kable, odkręcamy dwie śruby, no i następnie montujemy urządzenie od Netatmo, natomiast upewnijcie się, że Wasze ustawienia to 1, a także low. Jest to ważne, żeby nie spalić dzwonka na starcie. Po montażu upewniamy się, że na pewno nasze ustawienia są prawidłowe, czyli 1 i low. Następnie przyklejamy nasze urządzenie do na przykład skrzynki elektrycznej. Tutaj macie od razu taśmę 3M, no i ten etap montażu mamy zakończony. Teraz czas na kolejny etap montażu, czyli demontaż naszego starego dzwonka i zamiana go na Netatmo. W tym celu musimy wyjść z mieszkania. Lokalizujemy nasz dzwonek, no i musimy go zdemontować. Upewnijmy się, że na pewno nie ma dopływu prądu. Nie dzwoni, można przystąpić do demontażu. Temat puszki, czyli jeśli już macie, tak jak ja, wyprowadzony dzwonek, no to jak widzicie, Netatmo tego nie zasłoni. No i tak, są dwie opcje. Pierwsza opcja to taka, że wyprowadzacie tylko i wyłącznie dwa kable natynkowo, no i to musicie zrobić na etapie projektowania mieszkania czy domu, a opcja numer 2, no to na przykład zasłonicie, tak jak my, kupiliśmy po prostu parę rzeczy, którymi fajnie zasłonimy, no i będzie to wyglądało estetycznie. Kolejna sprawa to montaż. Montujemy albo na płasko, natomiast wtedy kamera będzie widziała głównie ścianę, ale w zestawie mamy także taką przejściówkę, która pozwoli nachylić nasz dzwonek, no i pod takim kątem będziemy dokładnie wiedzieli to, co dzieje się przed naszym domem. Jeszcze zanim przejdziecie do montażu dzwonka, w zestawie są szablony, dzięki którym nawiercicie precyzyjnie miejsce na wkręty, żeby ten dzwonek zamontować. My natomiast użyjemy taśmy Tesa dwustronnej, no bo jak widzicie, my już mamy, że tak powiem, temat rozgrzebany, a nie przygotowany do montażu od zera. Następnie przekładamy kable przez uszczelkę. Dzwonek ma standaryzację IP44, więc nie jest straszne mu zachlapanie. Montaż zakończony, możemy włączyć prąd, sprawdzić, czy nasza instalacja działa, no i przystąpić do konfiguracji. No to uwaga. Po zakończonym procesie montażu, jak widzieliście, daliśmy radę zmodyfikować nawet instalację, która była już z puszką. Zamaskowaliśmy. Uważam, że wygląda estetycznie, broni się i bez problemu możecie to zrobić w mieszkaniu, nawet w bloku. Ja zamontowałem to na klatce i śmiga. Jeśli chodzi o konfigurację aplikacji po montażu, jest ona banalna. Przeklikujecie się dosłownie przez parę ekranów, no i dzwonek działa. Natomiast jeśli macie jeszcze iPhone'a i HomeKita, no to w ogóle skanujecie kod QR z instrukcji, 3 kliknięcia i to wszystko działa. Aplikację ściągacie z Google Play'a albo App Store'a, nazywa się Netatmo Secure, no i obsługuje m.in. właśnie ten dzwonek. No jeśli chodzi o funkcjonalność dzwonka, jak to poprawia w ogóle funkcjonalność? Dzwonek działa tak normalnie jak tradycyjny wasz dzwonek, taki klikany, który mieliście zawsze na ścianie, bo po prostu kiedy gość przytrzymuje dzwonek, no to on dzwoni dokładnie tyle, ile jest wciśnięty. Natomiast dodatkowo łączy się
i jakby inicjuje połączenie z waszym smartfonem, więc dostajecie automatycznie na ekranie informację, że jest połączenie przychodzące z dzwonka. Możecie automatycznie odebrać to połączenie i porozmawiać po prostu no, bez użycia rąk, tak jak przez telefon, razem z podglądem na kamerze. Jest to fajne na przykład, kiedy przychodzi kurier, jesteście, nie wiem, świeżo po prysznicu, nieubrani, nie chcecie wychodzić itd., itd. Możecie szybko podjąć interakcję. Proszę zostawić paczkę pod drzwiami, dziękuję, do widzenia, tyle. Druga sprawa, przydaje się to po prostu, żeby pilnować bezpieczeństwa przed naszym domem. I tutaj przywołam banalny temat, czyli catering. Często jest tak, że w nocy rozwożone jest jedzenie do naszego domu, no a jak wiecie, czasami sąsiada potrafi skusić dobry schabowy z ziemniakami i ktoś po prostu potrafi ten catering zabrać. No taka kamera odstrasza i to jest też fajne. Kolejna sprawa, nie ma was w domu, zostawia kurier paczkę, no też jednak ta kamera odstrasza, żeby tej paczki nikt nie wziął. Dodatkowo dzwonek ma także wykrywanie ruchu, więc widzicie, jeśli ktoś kręcił się na klatce, no to automatycznie dostajecie powiadomienie, można to uploadować na serwer do Dropboxa, więc to jest mega fajne, bo nawet jeśli ktoś wyrwie ten dzwonek ze ściany lub będzie chciał go zniszczyć, no to i tak to wszystko się od razu uploaduje i to jest mega, mega wygodne. Jeśli chodzi o interakcję z HomeKitem, macie możliwość po prostu podłączenia się do dzwonka i rozpoczęcia rozmowy. Jest widoczny ze wszystkimi urządzeniami smart w jednym miejscu, także to jest mega wygodne. Fajne jest to, że możecie ten system smart rozbudowywać, więc teraz płynnie przechodzimy do kamery, syreny alarmowej i kontraktorów. Netatmo oferuje nam system alarmowy. Nie jest to kamera do monitoringu dziecka, jest to stricte system alarmowy, który zaczynamy od montażu właśnie tej kamery, która ma być skierowana na drzwi wejściowe. Pełni ona funkcję bramki dla naszych urządzeń typu syrena alarmowa, typu czujniki otwarcia i zamknięcia, natomiast pełni także funkcję rozbrajania alarmu, ponieważ uczy się naszej twarzy i tym samym po rozpoznaniu, że jest to domownik, rozbraja cały alarm. Kiedy ustawiliśmy już naszą kamerę, należy zamontować syrenę alarmową. Montujemy na dużej wysokości, tak żeby intruz nie mógł jej od razu zdeaktywować. U mnie będzie to szafa na wysokości około 3 metrów. Ostatnim elementem jest zamontowanie czujników otwarcia i zamknięcia w miejscach kluczowych. Mogą być to drzwi wejściowe, no ale jeśli mamy dzwonek, no to powiedzmy, że ten etap mamy już zabezpieczony. Może być to na przykład szafa, gdzie trzymamy safe lub cenne przedmioty, okno, na przykład balkonowe lub ogrodowe, lub na przykład jakieś drzwi wejściowe do pokoju. Po zamontowaniu i sparowaniu wszystkiego jesteśmy w stanie konfigurować nasz system tak, żeby działał on poprawnie. Możemy go używać zarówno przeciwko domownikom, na przykład zabezpieczyć naszą szafę z sejfem, tak żeby na przykład dziecko w momencie, kiedy otworzy taką szafę i będzie próbowało się dostać do naszych cennych dokumentów albo kosztowności, od razu uruchomiło alarm. Syrena alarmowa pełni także funkcję stróża, który ma odstraszać intruza bez konieczności włączenia alarmu. Możemy na przykład zasymulować płacz dziecka, odkurzanie czy na przykład szczekanie psa. Tym samym zabezpieczamy nasz dom, no bo kiedy ktoś zacznie nasłuchiwać, co dzieje się w domu, to może myśleć, że ktoś jest w środku lub na przykład zostawiliśmy naszego ukochanego psa jako stróża. Jeśli chodzi o czujniki zamknięcie i otwarcie, ja powiedziałem, że to jest kontakttron, natomiast to nie jest taki klasyczny kontakttron, dlatego że tutaj działa to na zasadzie żyroskopu. Netatmo sugeruje zamontować to w ten sposób, żeby był jak największy kąt otwarcia, czyli montujemy to zasadniczo na framudze z tej strony, a nie tam, gdzie mamy zawiasy, żeby to po prostu w momencie otwarcia najlepiej działało. Montaż banalny, oczywiście 2 taśmy samoprzylepne, odklejamy. Wcześniej należało powierzchnię oczywiście odtłuścić, przyklejamy. No i trzeba wykonać kalibrację. Czujniki otwarcia i zamknięcia oczywiście mogą aktywować alarm, natomiast mamy też coś takiego jak czas na rozbrojenie alarmu. Od 20 sekund do 5 minut, tak możemy sobie to wszystko ustawić i w momencie, kiedy nie klikniemy na telefonie lub nasza kamera nie rozpozna znajomej twarzy, no to wtedy alarm się aktywuje. I muszę przyznać, że jest on dosyć intensywny, 118 dB i takie perfidne piszczenie. Myślę, że odstraszy każdego, a na pewno obudzi naszych sąsiadów i tym samym jest szansa, że odstraszy złodzieja. Oczywiście my cały czas dostajemy powiadomienia na nasz telefon, zarówno o wykrytych osobach przez kamerę, jak i o aktywacji alarmu, a także otwarciu poszczególnych drzwi lub okien. Żeby ten system działał skutecznie i praktycznie bezinwazyjnie i bezobsługowo, musicie dobrze nauczyć kamerę waszego wizerunku. Mimo tego, że ja zakodowałem paręnaście już obrazów mojej twarzy, to i tak kamera twierdzi, że wykryła intruza. Natomiast kiedy nauczycie naprawdę kamerę, jak wyglądacie, dodatkowo zrobicie kilka stylówek, czapka, szalik, zasłonięte oczy, na przykład okulary przeciwsłoneczne i tak dalej, to będziecie w stanie tak naprawdę korzystać z tego systemu bezobsługowo, bo w momencie otwarcia drzwi macie 20 sekund, kamera was rozpoznaje, no i tym samym deaktywuje alarm. Dodatkowo, kiedy opuszczacie mieszkanie, wasza lokalizacja w telefonie jest śledzona i tym samym alarm się uzbraja. Tak samo dotyczy to innych domowników. Oczywiście, kiedy wy wychodzicie do sklepu po bułki, a wasza żona została i na przykład przygotowuje śniadanie, no to nie musicie się bać o to, że włączy jej się alarm. Także system wygląda całkiem sensownie
i fajne jest to, że można go dowolnie rozbudowywać, bo Netatmo poza tym, że oferuje oczywiście kamerę, czujniki otwarcia, zamknięcia, syrenę alarmową, inteligentny wideodzwonek, no to ma jeszcze kilka różnych rozwiązań smart, które możecie spinać w jeden system. Są one kompatybilne z HomeKitem, to jest bardzo fajne, łatwo się konfigurują, no i co najważniejsze, działają w postaci zabezpieczenia. To nie są kamery do monitoringu takiego zwykłego zwierzaka czy dziecka, ale jest to najzwyczajniej dodatkowy stróż dla waszego domu czy mieszkania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam trochę tematykę smart home'u od Netatmo w kontekście dzwonków, kamer, właśnie czujników otwarcia, a także syren. Jeśli macie do nas oczywiście dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzu, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!